Kiedy byłem mały, nie miałem jakichś szczególnych marzeń. Na pewno nie słyszałem tak zwanego głosu powołania. Byłem sobie ministrantem. W gimnazjum zrezygnowałem ze służby. Później byłem jeszcze w technikum elektronicznym. Miałem też swój epizod na studiach. I potem jeszcze uczyłem się na technika masażysty. Takie były moje kolejne pomysły. Natomiast równolegle z zrezygnowaniem ze służby zacząłem pracować. Pierwsze to były jakieś zajęcia proste, budowlane. Później zaczęło być bardziej ciekawie, bo pracowałem za granicą, miałem kontakt ze zwierzętami, pracowałem na wysokości. Nawet gazety rozwoziłem. Dobrze wspominam te rzeczy, które się wydarzyły. No i teraz jestem brat Henoch, mam 29 lat, a zdarzyło się to tak, że realizując te wszystkie swoje pomysły, te prace, te szkoły i szukając swojego miejsca w życiu, no to cały czas mi czegoś brakowało. Prowadziłem też takie życie bardziej rozrywkowe, tak bym to ujął. No i paradoksalnie, będąc właśnie na łonie natury w Norwegii, zacząłem coraz bardziej zbliżać się do Pana Boga. To zbliżenie tak sobie trwało, że nawet się nie zorientowałem, kiedy już nie mogłem bez Niego żyć i chciałem być taki uczciwy wobec Niego też. No i zacząłem się Go pytać, co właściwie powinienem w tym życiu robić. Zacząłem się pytać bardzo intensywnie, było to dla mnie bardzo trudne. Wymagało ode mnie wielu takich decyzji radykalnych, z tej perspektywy czasu mogę powiedzieć. Więc po jednych, drugich rekolekcjach już się dowiedziałem mniej więcej właśnie o co chodzi, że powinienem być franciszkaninem. Załamałem się. To był najtrudniejszy okres w moim życiu, te 2 tygodnie. Nie umiałem się pozbierać. No, później doszedłem do siebie i zacząłem jeździć na spotkania do Centrum Młodzieżowo-Powołaniowego, które bardzo dobrze też te spotkania wspominam. Dałem sobie jeszcze rok na zakończenie różnych spraw związanych z pracą, z bankowością i innymi. No a potem wstąpiłem w 2016 roku do postulatu i jestem. Jako taką ciekawostkę w aktualnym swoim życiu zakonnym chciałbym dodać, że tak jak jest napisane w Ewangelii, że kto wybiera taką drogę, to 100-kroć tyle otrzyma tych braci, sióstr, matek, ojców, pól, dzieci i domów. I rzeczywiście tak jest. Faktycznie mam tych wszystkich ludzi i rzeczy w nadmiarze, w taki sposób, w który w życiu bym nie miał. Dlatego chciałbym też Was zachęcić do modlitwy w naszym projekcie Pomoc Powołaniom. Myślę, że to jest bardzo owocne. Wiem, że gdyby nie modlitwa, szczególnie moich bliskich, to mnie by tu też dzisiaj nie było. Odkąd jestem w strukturach zakonnych, to czuję, że żyję naprawdę. Pół godziny, to 2 minuty. Ty nie zdążysz wejść. Jak piją, mówimy, to układam, co mogę sobie powiedzieć. A teraz myślę, co mogę wykreślić z tego, nie? No widzisz. Minutka, dobra? No, możemy. Mówić? Tak. Świetnie, bardzo dobrze. Dzięki.